Załóżmy, że jesteś testerem manualnym i lubisz tę pracę, lubisz testowanie manualne, nie chcesz zmieniać, ale zastanawia Cię ciągle, czy powinieneś inwestować czas w naukę programowania i innych umiejętności technicznych. Ja sama byłam na Twoim miejscu. Przez pierwsze parę lat w branży byłam testerką manualną i tak w 100% skupioną na tym biznesowym aspekcie oprogramowania i na tym, czy po prostu działa zgodnie z wymaganiami. Ja nie wiedziałam, czym jest REST API, nie umiałam w ogóle programować, słownictwo z tego obszaru to była dla mnie czarna magia i tak dalej. Teraz jestem w zespole, gdzie mamy wszystko zautomatyzowane i przeszłam taką drogę, gdzie byłam najpierw testerką tylko manualną, później trochę testowałam manualnie, trochę było automatyzacji, w którą byłam zaangażowana. Teraz jestem w takiej części projektu, gdzie właściwie wszystko automatyzujemy w naszym zespole. I na podstawie tych doświadczeń mój wniosek jest taki, że jednak te umiejętności techniczne warto mieć, chociaż na jakimś podstawowym poziomie. I już Ci tłumaczę dlaczego. Bardzo trudno pracowało mi się, nie umiejąc czegoś sprawdzić w konsoli, czy nie znając różnych wyrażeń związanych z programowaniem. I jakie zalety uzyskasz, jeśli się tego nauczysz? Po pierwsze, lepiej zrozumiesz programistów, lepiej zrozumiesz to, co się dzieje w projekcie, jakieś codzienne rozmowy na daily. Jeśli ktoś powie, że mam tu problem z nieskończoną pętlą, to już nie będzie dla Ciebie czarna magia, tylko po prostu zrozumiesz mniej więcej, o co chodzi. Będziesz też w stanie nie tylko rozumieć swój zespół, ale druga rzecz jest taka, że będziesz w stanie lepiej testować, bo możesz sprawdzać oprogramowanie, czy zapewniać w ogóle jakość nie tylko z tego biznesowego punktu widzenia, ale też bardziej technicznie. Możesz wtedy sprawdzić właśnie, czy coś na przykład nie działa w konsoli. Możesz na przykład sprawdzić, czy jest walidacja w jakimś formularzu i ona działa ładnie na frontendzie, ale być może ona na przykład nie została zaimplementowana na backendzie. I to jest już taki, wiecie, deep dive, ale to jest naprawdę coś fajnego, jeśli umiecie coś takiego sprawdzić. Możecie wtedy też robić jakiś przegląd kodu albo czytać dokumentację techniczną. No po prostu otwiera się Wam o wiele więcej możliwości, z których możecie, ale nie musicie skorzystać. Więc to jest drugi powód. Będziecie zapewniać szerzej jakość. No i też taka rzecz, że mamy w ogóle piramidę testów, co nie? I tam jej najniższym poziomem są testy jednostkowe i one są tworzone przez programistów. Więc znowu, jeśli wiecie cokolwiek o programowaniu, o technicznych umiejętnościach, to jesteście w stanie zobaczyć na przykład, pogadać z nim jakiś scope tych testów jednostkowych, zobaczyć to lepiej. Lepiej ocenić całościowy scope testowania w projekcie. Więc jest to kolejna zaleta, czyli lepiej rozumiemy i osoby z projektu, ale też lepiej rozumiemy po prostu nasze oprogramowanie i cały projekt. Trzeci powód jest taki, że możesz po prostu na pewnym etapie zacząć automatyzować testy albo zacząć właśnie testować więcej. I jeśli Twój pracodawca zechce coś takiego wprowadzić, albo jeśli sama zechcesz coś takiego wprowadzić, to ta opcja jest łatwiejsza, jeśli już masz jakieś umiejętności techniczne, jeśli powoli nad nimi pracujesz, jesteś gotów, gotowa i po prostu masz kolejne narzędzie w swojej skrzynce, że tak powiem. Jesteś wtedy takim bardziej całościowym QA-em, który może i tu manualnie coś zrobić i zautomatyzować. Po prostu jesteś bardziej wszechstronnym specjalistą. I czwarta rzecz jest taka, no cóż, sytuacja na rynku IT, w branży IT nie jest prosta. Jeśli szukasz pracy nawet jako tester manualny, to zwyczajnie często w ogłoszeniach jest mile widziana umiejętność automatyzacji, umiejętność programowania, nawet programowania jakiegoś takiego podstawowego, więc po prostu jeśli będziesz chciała zmienić pracę, to może Ci być trudno bez takich umiejętności, bez bycia tym bardziej wszechstronnym specjalistą, więc warto też się zabezpieczyć w razie takiej sytuacji. Nie życzę nikomu, żeby stracił pracę albo żeby musiał szukać pracy z powodu, nie wiem, tego, że jest mu źle w projekcie, ale różnie to bywa. Czasami też po prostu chcemy zmienić pracę na lepiej płatną i wtedy też warto mieć to kolejne narzędzie, mówiąc metaforycznie, w swojej skrzynce specjalisty QA. To już wszystko na dzisiaj, to są takie główne powody. Ja dzisiaj, gdybym miała nawet pójść do jakiegoś projektu, gdzie bym się zajmowała akurat testami manualnymi, to jestem pewna, że ta cała wiedza techniczna, którą zdobyłam, pomogłaby mi bardzo i fajnie jest po prostu móc też to oprogramowanie testować na różne sposoby i z różnych perspektyw. Tworzenie kodu też jest samo w sobie bardzo satysfakcjonujące.
więc naprawdę polecam Ci spróbować. Jeszcze na sam koniec polecę Ci mój darmowy e-book o tym, jak rozpocząć naukę programowania. Pracuję też nad trochę większym, płatnym materiałem, który będzie skierowany konkretnie pod testerów. Zapraszam Cię do subskrybowania i daj mi znać w komentarzu, co sądzisz na temat z dzisiejszego odcinka i jakie masz jeszcze potrzeby edukacyjne w tym temacie. Dzięki, cześć!